prozie pod tytułem Strawiony Różewicza znajdziemy fragment: niechże Bacon nie bawi się uchem Van Gogha. Co to oznacza? Chodzi o wariację brytyjskiego dwudziestowiecznego malarza Francisa Bacona na temat obrazu Vincenta Van Gogha pod tytułem Artysta w drodze do pracy z 1888 roku. Dla Różewicza twórczość Bacona była jakby malarską wersją jego poezji. W poemacie Francis Bacon, czyli Diego Velázquez w fotelu dentystycznym z 1996 roku, poeta wymienia łączące go z artystą podobieństwa. Obaj przedstawiają cierpienie ludzkie pozbawione godności i szlachetności. Według Różewicza Bacon maluje cierpiące mięso, a sam poeta pisał zaraz po wojnie: różowe ideały poćwiartowane wiszą w jatkach i widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Różewicz stwierdza w poemacie: Bacon osiągnął transformację ukrzyżowanej osoby w wiszące martwe mięso. Cierpienie, które maluje, nie ma żadnego sensu, nie prowadzi do niczego dobrego, jest tylko bezsensowną torturą. Takim torturom lubił Bacon poddawać postaci z obrazów Velázqueza, szczególnie papieża Innocentego X. W jednym z wywiadów stwierdza, że lubi oglądać swoje obrazy za szybą, a Różewicz dodaje: szyba tłumi krzyk. Bacon stwierdza też, że chciałby namalować pejzaż jamy ustnej. Różewicz porównuje go do XVIII-wiecznych dentystów, którzy pracowali bez znieczulenia, i od razu zgłasza się na asystenta, przypominając, jak w Paryżu kupił sobie książkę o chorobach jamy ustnej. Dlaczego więc zbulwersowało go tak maltretowanie Van Gogha? Poeta tłumaczy: jeśli ten wielki, według naszych współczesnych wyobrażeń malarz próbuje robić obrazy ze swego własnego systemu nerwowego, to nie powinien do tych zabiegów używać Van Gogha, ponieważ ten żebrek i męczennik rzeczywiście przerobił siebie na obrazy. Wygląda więc na to, że jeżeli artysta tak poświęca się sztuce, że popada w szaleństwo i sam obcina sobie swoje rzeczywiste ucho jak Van Gogh, to zasługuje na wieczny odpoczynek i nie powinien być torturowany po śmierci, nawet na obrazach.